Cześć, tutaj Ania. W tym odcinku pokażę Wam, jak uszyć tego typu kieszonkę. To jest kieszonka, która znajduje się wewnątrz torebki. Jest ona na zamek i wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko będzie dla Was jasne i zrozumiałe. Zapraszam. Przygotowałam już elementy na naszą kieszonkę. U góry będą dwa prostokąty. Na dole mam jeden duży prostokąt. Możemy też, jeżeli komuś jest wygodniej, możemy to zrobić z dwóch prostokątów. Natomiast ja pokażę Wam sposób z jednym prostokątem. No i zamek. Zamek przygotowałam dłuższy niż nasza docelowa kieszonka, bo czasami no niestety ciężko jest zamontować suwak, kiedy mamy bardzo krótkie końcówki, a tak później sobie to i tak obetniemy, a będzie na pewno nam wygodniej. Zacznę od przyszywania dolnej części kieszeni. Mam zamontowaną zwykłą stopkę. Oczywiście, jeżeli komuś jest wygodniej, to można wykorzystać taką typową do wszywania zamków. Ja w pierwszej kolejności przyszyję jedną część naszej kieszeni. Przyszywam na krawędzi. Przyszyte, zamek jest tutaj przymocowany. Teraz składam na pół i przyszywam jeszcze raz. Opierając stopkę, przykładając stopkę do samej spirali. Teraz odwracamy. I mamy z jednej i z drugiej strony ładnie zamknięty zamek. Jeszcze możemy przestebnować po wierzchu i ta część będzie gotowa. Mamy przestebnowane z wierzchu. Dzięki temu jest to estetycznie i się tkanina nigdzie nie przesuwa. Z drugiej strony też to widać, że jest przestebnowane. Podobnie musimy postąpić z górną częścią. W pierwszej kolejności przyszyję jedną część. Przyszyję ją tak przy krawędzi zamka, żeby nam się nic nie poprzesuwało później. Teraz druga część. Tym razem przyszyję już bliżej spirali, jak najbliżej się da. Mamy przyszyte z jednej strony, z drugiej strony. I możemy spokojnie przestebnować po wierzchu, żeby ładnie się układało. Mamy wszyty zamek estetycznie. Jest czysto z jednej i z drugiej strony. Teraz zajmę się montowaniem zamka. Mając tą taśmę suwakową, jest też nam łatwiej się z tym uporać, bo nie zawsze to jest takie łatwe, jak pokazują to na filmikach wszystkich. Udało się, mamy zamontowany suwak. Zaprasuję sobie tą górną część do środka. W ten sposób, żeby tam już sobie można dostosować do swoich wymiarów, obciąć nadmiar w ten sposób. Dół też zaprasuję, wyrównam wszystko, żeby już ładnie było, obetnę nierówności i chyba najtrudniejszy etap za nami. Mamy gotową kieszonkę, jest zaprasowana. Docięta, wyrównana.
wygląda estetycznie. Przygotowałam sobie już podszewkę, do której będziemy montować, przyszywać naszą kieszeń. Układamy ją w miejscu, gdzie chcemy ją zamocować i przypinamy szpilkami. Ja przeszywam boki pojedynczym szwem. Tutaj na dole i u góry robię 2 rzędy i przyszywając boki pamiętam, aby tutaj wzmocnić szw, przeszyć 2 razy, 2-3 razy, żeby nam się zamek nie rozjechał. Możemy też to zrobić wcześniej, zanim będziemy przyszywać kieszonkę. Kieszonka została przyszyta. Tutaj mamy ładnie wykończone krawędzie. Te brzegi są surowe, dlatego przygotowałam takie taśmy, które będą nam maskowały tą część. Można wykorzystać równie dobrze kawałki lamówki i wszyć w tym miejscu, może być na przykład w przypadku tym bym pewnie wykorzystała albo czerwoną, albo granatową, ale korzystając z ciekawej faktury, z ciekawego wzoru na tkaninie, wycięłam takie paski, które tutaj w szyję będą maskowały nam ten surowy brzeg, a dodatkowo umieszczę w tym miejscu swoją metkę. Mamy gotową kieszonkę. Surowe brzegi są zabezpieczone, wszyłam metkę. Mam nadzieję, że prezentuje się całkiem ciekawie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcielibyście zobaczyć coś więcej, napiszcie w komentarzach, jakie tematy Was interesują, a chętnie przygotuję dla Was filmiki. I zachęcam do subskrybowania, abyście byli na bieżąco z nowościami, które się pojawiają u mnie na kanale. Do zobaczenia!